Witamy serdecznie, już tradycyjnie w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. Dzisiaj w Czemiernikach jest Mariusz Antolik razem z nami, hodowca gołębi pocztowych z miejscowości Waleriany. Przyjechał do Czemiernik z tym oto gołąbkiem. Za chwilę Mariusz opowie historię tego gołąbka. Ja może tylko takim słowem wstępu powiem, że Mariusz pierwszy raz do mnie zadzwonił w 2022 roku. Zapytał się, czy można nabyć 10 gołąbków z hodowli Military Rogala. Powiedział, że chciałby przywieźć wcześniej obrączki, żebym mu te gołębie zaobrączkował. Przyjechał Mariusz, przywiózł obrączki, zaobrączkowałem mu 10 gołąbków i pod koniec kwietnia w 2022 roku Mariusz przyjechał, odebrał te 10 gołąbków i w tych 10 gołąbkach właśnie była ta oto samiczka. I teraz Mariusz, opowiedz dalej, co z nią się działo, opowiedz historię tej oto, już uważam, że wybitnej samiczki. Oddaję Ci, Mariusz, głos. Gołąbek był lotowany jako młody. Jako roczniak na trzecim locie zawiesił się i wrócił po tygodniu. Wycofałem go z lotów. Jako dwulatek sprawował się już świetnie i jako 3-letni gołąb dałem go na lot do Paryża. Na punkt kładania nie musiałem jechać, bo zajechali do mnie hodowcy z klubu Podlasie. Pozdrawiamy. I zawieźli gołąbka na koszowanie do Niemiec. Gołąbek miał do przebycia 1300 km do Walerian. Wrócił do domu na drugi dzień. Jak zgłaszałem gołąbka, to był pierwszy gołąbek w całej Polsce. Także widzicie, hodowcy, że te gołębie bardzo dobrze się pokazują nie tylko u mnie, tak, na moim gołębniku, bo ja tymi gołębiami Military Rogala zdobywałem tytuł mistrza oddziału, mistrza okręgu, wysoko też przodownik w Polsce, ale też właśnie te gołębie bardzo dobrze lecą u hodowców w Polsce, tak jak i u Mariusza. Dodam tylko, że ten lot z Paryża organizował klub IWE Gest, niemiecki klub, także tam, jak wiecie, w Niemczech tam jest wszystko robione profesjonalnie, także bez żadnych zastrzeżeń. I gdy Mariusz właśnie zgłaszał, tak jak mówił, tego gołębia, okazało się, że to jest gołąb pierwszy w całej Polsce. Także zobaczcie, że nie było gołębia na zachodzie. Dopiero za 2 czy 3 godziny przyleciał drugi gołąb na zachodzie, a Mariusz mieszka mniej więcej w centralnej Polsce. Także zobaczcie, jakie wyprzedzenie miał ten gołąb. Także naprawdę wybitny gołąbek, który na drugi dzień już wrócił z Paryża. Te gołębie, może jeszcze dodam, że bardzo dobrze też się spisują u mnie na wspólnych gołębnikach. Tak jak wiecie, uczestniczyłem w lotach z Teneryfy, w lotach przez pustynię, też w lotach przez ocean najpierw, też najlepiej z polskich gołębi. Też te gołębie bardzo dobrze spisują się u polskich hodowców, ale nie tylko, bo ostatnio miałem sporo sygnałów od hodowców z Europy i z całego świata, między innymi od hodowcy z Rumunii. W Rumunii był lot taki z Berlina, wygrał to właśnie hodowca też gołębiem Military Rogala, 1220 km. Również w Rumunii inny hodowca rumuński w locie z Estonii. Ten hodowca ten gołąb może nie zdobył jakiegoś czołowego miejsca, ale pokonał najdalszą odległość z wszystkich gołębi, które były wypuszczone do tego lotu. Gołąb młody, roczny, pokonał 1700 km. Także jak na takiego młodego gołębia 1700 km i właśnie tak jak mówię, ten gołąb pokonał najdalszą odległość z Estonii do Rumunii. Może pokażemy jeszcze tego gołąbka, pokażemy numer PL01, numer 19590. To jest wnuczka Sokratesa. Sokrates jest już w Azji, także niewiele tych gołąbków już będzie, bo Sokrates już jest u hodowcy w Azji. Uważam, że to też jest bardzo dobry gołąbek i myślę, że jeszcze Ci przyniesie wiele radości, bo będzie ten gołąbek jeszcze lotowany, czy nie wiesz? Tak, tak. Także myślę, że jeszcze ten gołąbek przyniesie Mariuszowi wiele radości. A jeszcze, Mariusz, powiedz, a co się dzieje z tymi innymi gołąbkami, jak się spisują u Ciebie? Ile ich zostało jeszcze? 4 sztuki jeszcze zostało, które są lotnikami i 4 dałem do rozpłodu, tak jak były wskazówki. Aha, tak? no to widzicie, to bardzo dobrze. Z 10 zostało 8 gołębi, 8 tak? gołębi. Także widzicie, że
hodowca jest Mariusz bardzo z tych gołąbków zadowolony. Jestem zadowolony i warto jest kogoś posłuchać, kto nam dobrze po prostu poprowadzi gołębie, bo dużo osób chce pomagać, ale chyba mają o tym średnie pojęcie, tak powiem. A tutaj powiem tak, naprawdę nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie wskazówki i porady Sławka, za które jeszcze raz dziękuję. Miło mi, że mogłem pomóc, także... No i na koniec taka wisienka na torcie. Niedawno dzwonił hodowca z Chin. Na wspólnym gołębniku w Chinach, gdzie startowało ponad 4000 gołębi, gołąb wnuk majora zajął 5. miejsce z lotu finałowego, także bardzo dobre miejsce. Hodowca wygrał sporo pieniążków, za to 5. miejsce jest bardzo zadowolony, niedawno z nim rozmawiałem, także widzicie, że te gołębie spisują się nie tylko u mnie, ale w Polsce, w Europie i na całym świecie. Może na koniec jeszcze powiem dlaczego, bo na pewno nie wszyscy wiecie, dlaczego jestem dzisiaj w mundurze. Ci, co mają Facebooka, na pewno widzieli, że robimy zdjęcia do piosenki, teledysk kręcimy do piosenki o polskich gołębiach military Rogala. Myślę, że premiera tej piosenki będzie koniec września, początek października. Jeszcze tam troszkę zmiany robimy, pracujemy nad tą piosenką. To będzie taka piosenka wojskowa o gołębiach wojskowych military Rogala. Myślę, że wszystkim się ta piosenka spodoba. Także na dzisiaj to tyle. Pozdrawiamy serdecznie Szczemiernik, hodowców z Polski, z całego świata. Wszystkiego dobrego, dobry lot. Dziękujemy bardzo. I gołębią pocztą do nieba ślę jak dawniej ludziom życzenia.